wieczór, drodzy widzowie. Dziś jestem w filmiku jedna i idę po zwykłej ulicy Odessy i oczywiście, że bardzo chcę pokazać, jak żyją ludzie na zwykłych takich ulicach Odessy, jak ulice wyglądają, jak wyglądają domy u nas w Odessie. Teraz znajdujemy się, nas to nazywa się rejon Черемушки. И в этом районе очень много, как мы с Иренкой в фильмиках mówimy, хрущевок. Поэтому сейчас вам все покажу. А это одесские коты. Видите, які милі? У нас їх дуже тут в Одесі. Так, дуже котов в Одесі, мами. Dziś w Odessie, można сказать, относительно spokojnie. Dziś był tylko jeden alarm, ale w Odessie byli rakiety. Nie blisko naszego domu, trochę dalej, ale oni byli i to fakt. Ale bardzo dobrze, że tego nie słyszeliśmy. Ale teraz spokojnie i bardzo cieszymy się, że trafiliśmy z mamą na taką piękną pogodę. Ale jak mówiliśmy, bardzo mało czasu mamy, żeby wszystkie zrobić i od tego nie możemy jeszcze raz pojechać na morze. Tak już wieczór. Ludzie przyszli poczyć. Tutaj takie dla dziecka. Wszystkie są. Tutaj można nabrać wody. To jest tak odesski biuwet. Tutaj pani goduje gołębką. A już pogodowałam. Widzicie, tutaj gołębków zawsze dużo, ale dziś dla czegoś bardzo mało. Tutaj ludzie nabierają wodę, żeby pić, ale nie bardzo jej lubimy, bo ona dużo jodowana jest. Tutaj ktoś sprzedaje książki. A tutaj można wypić smaczną kawkę. Tutaj pani siedzą, o czymś rozmawiają. Tutaj można kupić smaczniutkie warzywo, arbuz. Zawsze tutaj kupujemy. Widzicie, wszędzie są kociki w Odessie. W Polsce takiego nie ma. Ks, 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 ks. Одесский кот. Одесский кот, иди сюда. Ks, ks, ks. Nie chce do mnie. Ks, ks, ks. Bardzo cieszymy się, że trafiliśmy z mamą na taką piękną, na taką ciepłą pogodę. Irenka mówi, że w Polsce teraz cały dzień pada deszcz, a tutaj w Odessie 30 stopni. Zobaczcie, jak świeci słoneczko. Dużo ludzi, jak już wczoraj z mamą zobaczyliśmy, odpoczywają na plaży, bo myślimy, że to ostatnie ciepłe dni. Widzicie, dziecko tutaj, wszystkie na miejscu, ludzie przyzwyczajeni i tak cicho, spokojno. I czasem oczywiście, że bardzo chcemy wrócić do domu. Ale dużo Odesitów wiedzą i rozumieją, że pewnie, że w zimie nie będzie światła, jak w ubiegłym roku, i nie będzie ciepło. I od tego oczywiście, że nie wrócimy na dłużej do domu. No zobaczymy, jak życie pokaże. Teraz jesteśmy w Odessie, stęskniliśmy za domem, ale oczywiście, kiedy tutaj jesteśmy, to trochę i tęsknimy za Polską. A to jest taki sklep, w Odessie takich dużo. To jak w Lublinie Biedronka, tak w Odessie Таврия. Widzicie, dużo dziecko, dużo młodych ludzi. Wszystkie
Wszystkie odpoczywają, bo dziś неделя. Здесь дерево каштан. Такие тут. Они падают, смотрите. И можно получить по голове. Zawsze mówimy, że zaszokowani, że w Polsce все хрущевки помалювані jest. У нас трохи по-іному. Трохи в Польщі вони лепі виглядають. На якому склепу спить такий piękny котик. Wczoraj było tak dużo ludzi, a dziś dla czegoś mało. Ja już zastanawiam się, gdzie wszystkie ludzie. Bardzo cicho na ulicach, spokojno. Nie dziecko na rowerach, ani psów. Ja już myślę, co to jest. I tak, jako będzie teraz alarm, trochę będzie straszno tutaj jednej siedzieć. Pokażę jeszcze trochę ulicy Odessy. Dużo mamy w Odessie takich psów, labradorów. Ale dlaczegoś dziś nie zobaczyłam żadnego. Tutaj niedaleko u nas jest taki duży, piękny park, ale kiedyś tam pójdziemy, już pewnie ziarenka, teraz nie pójdziemy. No tak, to zwykle takie ulice Odessy wyglądają. To jest taki niedrogi rejon Odessy. Относительно stary, z chruściowkami. Tutaj bardzo mało nowych bloków. Kiedy tylko zaczęła się wojna i jechaliśmy najpierw do Mołdowy z Odessy, to powiem w swoim języku, было много таких противотанковых ежей на улицах города, были блокпосты с людьми в таких балаклавах, с оружием. И мы, когда выезжали, это было настолько страшно. И вот это все осталось в памяти. И когда ты сидишь в Польше, читаешь новости, то все время кажется, что здесь все так страшно. И вот знакомые как-то говорят, что так тяжело жить, что все время обеспокоены чем-то, что ракеты, что страшно. А когда мы приехали, мы еще попали на такую замечательную погоду с мамой. И вообще не скажешь, что здесь что-то происходит. И совсем не страшно. И нету таких блокпостов, нету противотанковых ежей. Играет везде музыка, светит солнце, тепло, зеленые деревья. И вот совсем как будто ничего не происходит. Но вот когда тревога и читаешь новости, что над городом пролетают ракеты, действительно становится очень тревожно и неприятно. Tutaj widać, że w Odessie już trochę jesień. Jak kiedyś zdecydujecie jechać do Odessy, to oczywiście to trzeba robić albo w końcu maja, albo w lecie, albo we wrześniu. On nazywa się barchатный сезон u nas, wrzesień. Bo w zimie w Odessie jest nie bardzo ładno, bardzo siero i bardzo pada deszcz. A w taką pogodę można jeszcze i pospacerować na morze, i zobaczyć architekturne takie cenności города i bardzo dobrze pobawić się w restauracjach i na plażach. Nie wystarcza Irenki i w filmiku będzie mało humoru, bo tylko Irenka może tak pożartować, że wszyscy widzowie będą śmiać się nad tymi żartami. Ja nie zawsze tak mogę i od tego filmik nie będzie taki śmieszny. Wiecie, dużo ludzi coś sprzedają, żeby coś choć trochę zarobić. Tak wygląda spalne rejony города Odessy. I domy tutaj jest.
Tutaj można kupić świeże mięso i różne bułeczki. Я вот сейчас иду по улице Одессы и думаю о том, что кажется, что Польша — это всего лишь сон. Сейчас так спокойно, и вот все как было. И все как было в мирное время, не военное время. И все время кажется, что все, что случилось с нами за эти 1,5 года, это просто сон. Но потом, когда ты понимаешь, что это реальность, это не приснилось, это не страшный сон, становится очень грустно. Потому что многое случилось в нашей жизни за 1,5 года, о чем мы не говорим. А zobaczcie, co znalazłam. Zobaczcie, jaki piękny grzyb. Grzyb, on taki piękny i taki duży. Bardzo ciekawy. Chcę jeszcze pokazać trochę. Zobaczcie, jaki on. Klas. To pojechała znana одеська маршрутка. То такий популярний транспорт в Одесі. У нас нема таких przystanków jak w Polsce. Tak. Wszystko tak samo w Odessie jak było, a coś nawet lepiej. Ale jedna rzecz, która stała innej, to ceny. Ceny w sklepach to po prostu horror dla Ukraińców. Bo na przykład powiem tak, że arbuz był kiedyś 3 hryvni za kilogram do wojny. Teraz 22 minimalnie. Kiedyś dynia, melon, była 6 hryveń za kilogram. Teraz 70 hryveń za kilogram. Od tego, że Cherson, już w Chersonie nie ma tych arbuzów, tych dyń. Wszystko, tylko Odessa, tylko Odesska область i od tego wszystko tak drogo. Ale na inne produkty ceny wyrosły gdzieś w 2 razy, a na niektóre i w 3 razy. I to dla ukraińskiej pensji, dla ukraińskiej emerytury to jest bardzo, bardzo drogo. I ludziom naprawdę bardzo ciężko ludzie ciężko żyją, dużo pracują, ale kto i chciałby pracować, to pracy bardzo mało. I to jest taka tragiczna sytuacja tej wojny. Jeden kot, drugi kot. To tych kotów mamy tyle. A, jest jeszcze trzeci kot. Taki ryży, piękny kot. On idzie do mnie, одесский кот. Кс-кс. Ej, красавчик, привет! Zobaczcie, tyle ich tutaj jest. I tam jest. A, ty tutaj przyszedł. No, przekażę pozdrowienia do Polski naszym widzom z Odessy, kotek. No, понимаешь по-польски? Nie, nie rozumie mnie. Tak ono to wszystko wygląda. А вечер, видите, вечер, и все женщины у нас сидят на лавочках, разговаривают и обсуждают соседей. Ktoś trochę wypił. Стой, 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 стой. Он идет. Czy kwiatki pani sprzedają.
A tutaj dziś mało, tak bardzo często sprzedają winogrona, jakieś owoce, warzywo. To taka inna strona Odessy, inna strona życia w Odessie. Jest centrum miasta, on piękniejszy. Jest domy koło morza, bloki koło morza, oni piękniejsi. A jest takie zwykłe rejony Odessy. To zdecydowałam, że trzeba ich też pokazać, żeby wszyscy rozumieli, jak wyglądają różne strony naszego pięknego miasta. W Odessie po ulicach chodzą po prostu takie psy. Їх dużo, ale dziś dla czegoś spotkałam mało. Widzicie, ten pies po prostu spaceruje sobie po ulicy. Dlatego zawsze z Renką byliśmy w szoku, że w Polsce takiego nie ma. To jest taki problem trochę, że dużo psów na ulicy. I nie zawsze to jest bezpiecznie, bo oni są bardzo duzi. W Polsce takiego oczywiście nie ma. Może oni dobrzy, ale czasem mogą i ugryźć kogoś. Bardzo rzadko to się może być, ale czasem może być. Kupili jeszcze z mamą taki smaczniutki odeski arbuz. Teraz spróbujemy co to i oczywiście, że wam pokażemy. Dopóki tutaj jesteśmy, chcemy bardzo najeść tych arbuzów i kupili już drugi gdzieś 3-4 кило. Я только уколола его ножом, и он сразу треснул. Это значит, что он очень-очень спелый и очень сладкий, очень вкусный. Вот так он wygląda w środku. Smutno mi, że nie może kamera przekazać ten aromat i kolor tego arbuzika. Ой, widać, że on taki smaczny będzie. Я пришла домой, и мы решили с мамой купить арбуз. Еще один, вот такой вот вкусный. И сейчас меня поймет и мне может позавидовать только человек, который когда-то был в Одессе и пробовал настоящие одесские арбузы. Раньше еще были херсонские арбузы в продаже, сейчас остались только одесские, но они не менее вкусные. Таких вкусных арбузов нету нигде больше в мире. Так что, кто хочет попробовать первый раз или еще попробовать второй раз в своей жизни вкуснейшие такие наши арбузики, то обязательно приезжайте в августе или в сентябре в Одессу и кушайте эту вкуснятину. I teraz wiem, że Irenka jest mi bardzo, bardzo zazdrosna, że ja jem arbuz, a ona nie. No Irenka, jeszcze trochę i wkrótce będziesz też jeść. I tak już minął czas i trzeba po cichutku zbierać walizki i znowu wracać do Polski. Trochę pokazałyśmy naszego miasta z różnych stron. Jeszcze trochę i będzie w filmikach i nasza Irenka. Trochę jesteśmy zmęczeni od tej wycieczki. Różne emocje jest. Emocje i szczęścia, i radości. Emocje i dużego smutku. Takiej prawdziwej печали. Потому что, несмотря на наши улыбки, действительно очень грустно. И в некоторые моменты даже хочется заплакать. Mamy nadzieję, że podoba wam nasze filmiki, podoba wam nasze piękne miasto. Subskrybujcie nasz kanał, stawcie nam kciuki do góry i my od tego będziemy jeszcze bardziej szczęśliwymi. Do widzenia, do zobaczenia i jak zawsze, buziaczki.